Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Mam pytanie. Co to jest? Kubek, dwa kubki. Który kubek podoba Ci się bardziej? Ten czy ten? Ja lubię oba te kubki. Oba to znaczy both. Oba kubki. Czasami piję kawę z tego kubka, ale czasami wolę wypić kawę z tego kubka. Lubię oba te kubki. Oba te kubki mi się podobają. Ale uwaga, poczekajcie. Co to jest? Puszka. Puszka herbaty. Która puszka podoba Ci się bardziej? Oba? Nie. Obie puszki. Obie puszki mi się podobają. Są w innym stylu. Ale dlaczego obie, a nie oba? Jak się mówi po polsku both? Czy są dwie formy? No generalnie nie. Generalnie mamy 20 form, tak, ale 20 form to są wszystkie formy, wszystkie przypadki, mianownik, dopełniacz, biernik i tak dalej. A dzisiaj nauczycie się, jakie są 4 najważniejsze słowa po polsku, które znaczą both. Już wiecie, że to mogą być formy oba albo obie. Na przykład obie metody nauki języka polskiego. Jakie obie? Możecie się uczyć języka polskiego z moich filmików na YouTubie, ale możecie też uczyć się polskiego w mojej szkole online. Obie metody są dobre, ale z nauczycielką w mojej szkole będzie Wam na pewno dużo łatwiej. Zapraszam. Moja szkoła działa już prawie 13 lat, a mój kanał na YouTubie prawie 8 lat. I 8 lat temu nagrałam filmik o różnicy między słowami dwa i dwie. Mówiłam też o formie dwaj i dwoje. Jeśli nie oglądaliście jeszcze tej lekcji, to link jest w opisie tego filmu. I generalnie, jeśli chodzi o te formy dwa, dwie, dwaj, dwoje i formy słowa both po polsku, to jest bardzo podobne. Działa tak samo. Są takie same kategorie. Żeby powiedzieć both po polsku, możecie do tych form dodać na początku oby. Dwa, obydwa. Dwie, obydwie. Dwaj, obydwaj. Dwoje, obydwoje. Ale na początku lekcji mówiłam oba kubki i obie puszki. Tak, mamy też krótkie formy i często używamy tych krótkich form. Obydwa to inaczej oba. Obydwie, obie. Obydwaj,
obaj, obydwoje, oboje. No ale kiedy oba, kiedy obie, kiedy obaj i kiedy obydwoje? No, to nie jest takie bardzo trudne. Posłuchajcie przykładów. Mamy te 4 kategorie. Kategoria numer 1. Oba komputery, oba samochody, oba kubki, oba koty, oba psy, oba lustra, oba mieszkania. Tutaj możecie mówić oba albo obydwa. Kategoria numer 2. Posłuchajcie. Obie kobiety, obie dziewczyny, obie nauczycielki, obie puszki, obie książki, obie kawy. Obie albo obydwie. Te obie formy są dobre, są poprawne. Kategoria 3. Obaj. Obaj studenci. Obaj chłopcy. Obaj mężczyźni. Obaj panowie. Obaj albo obydwaj. Obie formy są poprawne. I 4. kategoria oboje. Oboje Polaków. Oboje studentów. Oboje ludzi. Oboje dzieci. Oboje albo obydwoje. No i teraz, jaka jest reguła? Słuchajcie, kategoria numer 1. Te słowa, jaki one mają rodzaj w liczbie pojedynczej? Samochód, kubek, pies, kot. To są słowa rodzaju męskiego, a słowo lustro i mieszkanie to są słowa rodzaju nijakiego. Kiedy macie słowa rodzaju nijakiego i słowa rodzaju męskiego, które nie oznaczają mężczyzn, ludzi, to mamy formę oba albo obydwa. Więc uwaga, to nie jest kategoria żywotny, nieżywotny. Nie, to jest kategoria męskoosobowy, niemęskoosobowy. Więc tutaj mamy słowa rodzaju męskiego, które oznaczają rzeczy i zwierzęta i słowa rodzaju nijakiego. Kategoria 2. Obie. Jaki rodzaj mają te słowa w liczbie pojedynczej? Rodzaj żeński. Jasne. To jest łatwe. Wszystkie słowa rodzaju żeńskiego, nieważne czy oznaczają rzeczy, czy kobiety, wszystkie te słowa, które mają rodzaj żeński, mają formę obie. Obie kobiety, obie książki. I wszystkie inne słowa rodzaju żeńskiego, tak jak na przykład metoda. Pamiętacie? Mówiłam obie metody. I mówiłam Wam, że obie metody nauki języka polskiego są dobre, ale że z nauczycielką w mojej szkole będzie Wam dużo łatwiej. Bo wiecie, kontaktują się ze mną osoby, które uczą się polskiego z mojego kanału na YouTubie i piszą: Dorota, oglądam Twój kanał, jest fajny, super, no ale jest mi trudno, kiedy uczę się sam. Więc spotykamy się na bezpłatnej konsultacji. Ja wybieram najlepszą grupę dla tej osoby i po jakimś czasie w mojej szkole ta osoba docenia lekcje z nauczycielką. Jest jej dużo łatwiej i widać efekty. Więc skontaktuj się ze mną przez link w opisie filmu, spotkamy się na bezpłatnej konsultacji i wybiorę najlepszą grupę
dla Ciebie. A teraz kategoria numer 3. Obaj. No i tutaj mężczyźni, chłopcy, studenci. Tutaj musicie mieć 2 mężczyzn. Mężczyzna i mężczyzna. Chłopiec i chłopiec. Student i student. Po prostu 2 razy facet. I tyle. I kategoria numer 4. Oboje. Oboje studentów? Oboje ludzi? Ale było obaj studenci. Uwaga. Kiedy macie jedną kobietę i jednego mężczyznę, to wtedy mówicie oboje. No, ciekawe, prawda? Mamy takie coś bardzo, bardzo specyficznego, bardzo konkretnego. Więc obaj studenci to będzie student i student. Oboje studentów to będzie student i studentka. Oboje ludzi to też będzie mężczyzna i kobieta. No, muszę Wam powiedzieć, że Polacy czasami tego nie wiedzą. No i robią tutaj błędy. No ale wy już wiecie, że jeśli jest mężczyzna i kobieta, to trzeba mówić oboje ludzi. Albo oboje Polaków to jest kobieta i mężczyzna. A jeśli będą tylko mężczyźni, obaj Polacy. Czy widzicie regułę? Kiedy mamy obaj, mamy mianownik liczby mnogiej. Obaj studenci, obaj mężczyźni, obaj Polacy. A kiedy macie oboje, to mamy dopełniacz liczby mnogiej. Oboje ludzi, oboje studentów, oboje Polaków. Ale na samym początku tej kategorii mówiłam jeszcze dzieci. Tak, słowo dzieci też łączy się tutaj z formą oboje. Oboje dzieci. No tak jest. A teraz jeszcze informacja dla osób na poziomie C1 i C2. Uwaga, tego nie wiedzą nawet Polacy. Forma oboje łączy się też z kategorią, uwaga, nazwy istot młodych, to znaczy nazwy zwierząt, które kończą się na kocie, szczenie, źrebie. I mówimy oboje szczeniąt, oboje źrebiąt, oboje kociąt. Oraz ta forma oboje łączy się z rzeczownikami tylko w liczbie mnogiej, pluralia tantum, na przykład oboje drzwi, oboje nożyczek i ze słowami, które oznaczają rzeczy w parach, na przykład oboje oczu, oboje uszu. No dobrze, wiecie, kiedy używamy form oba. Obydwa, obie. Obydwie, obaj. Obydwaj, oboje, obydwoje. Ale to jest 8 form, a mówiłam, że jest 20. No tak, bo te wszystkie słowa mają też różne formy przypadków. Dopełniacza, biernika, miejscownika i tak dalej. Nie będziemy tutaj teraz wchodzić mocno w szczegóły, ale pokażę Wam oczywiście wszystkie formy tych słów, tych liczebników. To są wszystkie formy słowa oba i obydwa. Tutaj widzicie wszystkie formy słów obie, obydwie.
Teraz widzicie formy słów obaj, obydwaj i na koniec wszystkie formy słów oboje, obydwoje. Na koniec małe ćwiczenie. Ja mówię słowo, a Wy wybieracie formę. Komputery. Oba komputery. Córki. Obie córki. Ludzi w znaczeniu mężczyzna i kobieta. Oboje ludzi. Polacy w znaczeniu Polak i Polak, mężczyźni. Obaj Polacy. Dzieci. Oboje dzieci. Okna. Oba okna. Napiszcie teraz Wasze przykłady w komentarzach. Czy ten filmik był dla Was praktyczny? Jeśli tak, to proszę Was o wsparcie mojego kanału. Możecie to zrobić, kupując jeden z moich kursów wideo na mojej stronie polishwithdorota.pl. Są różne, bardzo fajne kursy. W kursach są lekcje wideo, są materiały pisemne, są ćwiczenia, są cheat sheets. I to są naprawdę dobrze przygotowane kursy, ale możecie też wesprzeć mój kanał po prostu przez donację. Link jest w opisie filmu. Bardzo Wam dziękuję. Widzimy się w następnej lekcji. Uczcie się polskiego. Do zobaczenia. Pa, pa.